Hej moi kochani, jestem Merlin i witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Discord.js. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób możecie zrobić argumenty do waszych komend. A więc na przykład zrobimy sobie komendę echo, w której możemy mieć wymagany argument input. Musimy go podać, bo jeżeli go nie podamy, to zobaczcie, cały ekran będzie drżał. Jak go podamy, to będziemy mogli podać inne rzeczy, tak jak na przykład true, false, argumenty typu właśnie boolean. Role z Discorda będziemy mogli podać, użytkowników z Discorda będziemy mogli podać, kanały i wiele innych. Dodatkowo zrobimy sobie listę elementów do wyboru. Na przykładzie komendy meme, czyli tutaj mamy dwa argumenty wymagane, w tym wypadku jest to zwykły tekst, a drugi jest to taka oto lista elementów, które możemy wybrać. Jeżeli nie podamy żadnego, tak samo ekran będzie drżał, a jeżeli jakiś wybierzemy, to wszystko będzie ok. Dobrze, więc na samym początku zajmiemy się aktualizacją ESLint. Konkretnie przejdziemy sobie do pliku eslint.rc.json. Tam trochę jeszcze może powiększę ten plik. I nas interesują quotas, czyli nas interesują, słuchajcie, te oto znaczki. I musimy sobie znaleźć, tutaj mamy dokładnie te quotas i będziemy sobie musieli tutaj dopisać jedną rzecz. Mianowicie w tej linijce tutaj aktualnie 44 robimy przecinek i dopisujemy taki oto kod. Avoid escape. Dwukropek, true. Dokładnie tak. I to sprawi, że jeżeli będziemy mieć ciąg znaków w komendzie, zróbmy sobie może jakiś przykład. Czyli jeżeli, słuchajcie, mamy taki kod jak teraz i chcielibyśmy słowo pong napisać sobie w właśnie apostrofach, tak jak teraz, i zapisalibyśmy ten kod, to mielibyśmy błąd. I taki kod musielibyśmy, słuchajcie, użyć wcześniej znaku escape'u, czyli żeby po prostu powiedzieć naszemu kodowi OK, ten znaczek ma być po prostu, że tak powiem, to nie jest po prostu zakończenie w tym miejscu ciągu znaków, tylko to jest ten znak dodatkowo. I widzimy, jak zapiszemy, to zamienia nam po prostu podwójne apostrofy, podwójne cudzysłowie, Boże, zamienia nam cudzysłów, zamienia nam apostrof na cudzysłów i tutaj usuwa ten znak escape'u. Wcześniej, gdybyśmy nie mieli tego tutaj wpisanego, czyli mielibyśmy tak, to byłby to błąd, tak jak widzicie. A jeżeli sobie dopiszemy ten kodzik, to widzicie, nie ma tego błędu. Więc sobie teraz cofnę to na takie jak było, bo nie chcemy tego używać, ale będziemy później tego używać, więc to jest pierwsza rzecz, którą zrobimy. Następnie będziemy chcieli sobie stworzyć kilka komend, żeby pokazać wam, jak to dokładnie działa. Na sam początek pozwolę sobie skopiować komendę ping, klikając prawym, duplicate i nazwiemy sobie ją komendą echo. I komendę echo sobie wczytamy w tym oto miejscu. Komenda test już nie istnieje, więc komendę test sobie zmienimy na komendę echo. Sobie zapiszemy i uruchomimy DevWatch. Pyk. Widzicie, skip command ping, ponieważ jest zarejestrowana, więc teraz sobie edytujemy komendę echo. Pierwsze co zrobimy, to usuniemy sobie cooldown, ponieważ jest to tylko test i nazwiemy sobie ją echo. To co tutaj będzie napisane, to nie ma w sumie znaczenia. Możemy sobie napisać, że odpowiada tekstem użytkownika, tak jest. I to zawartość komendy funkcji execute sobie usuniemy. No dobrze, a więc komenda echo. Możemy sobie tworzyć różne zaawansowane tutaj argumenty. Co to oznacza? Że jeżeli mamy komendę, teraz sobie napiszemy echo, to widzicie, ona nie ma żadnych argumentów, możemy bezpośrednio ją tutaj napisać. Ale jak, słuchajcie, zrobić takie argumenty, jak przed chwilą tutaj widzieliście na wstępie? A więc na końcu tego łańcucha klikamy sobie Enter, klikamy kropeczkę i możemy sobie tutaj dodać add i sami zobaczcie, jakie tutaj mamy funkcje, które możemy skorzystać. Add attachment, boolean, channel, integer, mentionable, number, role, string, subcommand group, user. I to są rzeczy, które możemy tutaj wykorzystać. Subcommand to jest podkomenda i grupa podkomendy. I te dwie opcje omówimy sobie w innym odcinku. Możemy sobie tutaj dodać te różne rzeczy. Attachment to jest plik, boolean to jest true albo false, czyli prawda albo fałsz, czyli tak, nie. Mamy tutaj kanał i kanał może mieć różne typy. Na przykład kanał tekstowy, kanał zasadniczo Discordzie właśnie różne kanały, kanał głosowy, tekstowy, jest konwersacja, jest forum i tak dalej. Mamy integer, czyli po prostu liczba całkowita. Mamy mentionable, czyli możemy kogoś oznaczyć jakiegoś użytkownika na przykład. I mamy number. Number to jest liczba. Czym się różni integer od number? Że integer jest liczbą całkowitą, czyli bez przecinka. Mamy rolę, czyli rangę na Discordzie jakąś. String to jest po prostu tekst. I user to jest użytkownik. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od stringa, czyli od ciągu znaków. Wpisujemy w tym celu string option. Robimy nawias. I w tym nawiasie musimy podać funkcję. Musimy podać funkcję, która się
tutaj wykona. W jaki sposób możemy to zrobić? Pokażę Wam dłuższą wersję i krótszą wersję, z której będziemy korzystać. Więc na początku musielibyśmy sobie stworzyć nasz argument, czyli w tym wypadku stworzymy sobie function o nazwie na przykład input argument, function input argument i ta funkcja przyjmuje option. W taki sposób to wygląda i ten input argument musimy sobie przekazać w tym oto miejscu, w taki oto sposób. I nasza opcja, będziemy musieli tutaj zwrócić coś w tej funkcji, czyli zwracamy return option i ustawiamy sobie teraz musimy zwrócić pewne informacje na temat naszego argumentu, czyli pierwsze, jak się nasz argument będzie nazywał, czyli set name. I set name w tym wypadku nazwiemy sobie nasz argument input i musimy ustawić description. I description to będzie tekst który będziemy odpowiadać, czyli tekst do odpowiedzenia. I w taki oto sposób mamy naszą funkcję tutaj, którą sobie przekazujemy tutaj jako add string option. No dobrze. I co? I teraz, jeżeli sobie wejdziemy na Discorda, zobaczycie, jeżeli napiszę sobie echo, to widzimy, mamy tutaj napis plus opcjonalne 1 i mamy napis input. Jak sobie naciśniemy to, lewym przyciskiem myszki, klik, to mamy opcje i wszystkie argumenty, które tutaj mamy. I mamy input. Klikamy sobie na ten input i zobaczcie, możemy wpisać tekst, na przykład siemanko, enter. I pisze nam tutaj siemanko, odpowiada nam siemanko. Aczkolwiek nie powinno nam nic odpowiedzieć, dlatego że nie mamy tutaj nic zdefiniowanego. Sobie napiszmy jeszcze raz echo input co tam. Odpowiada nam co tam. What the fuck? Pokażę Wam teraz bardzo ciekawy problem, który możecie sobie rozwiązać. Jak go rozwiązać? Jeżeli macie taki przykład jak teraz, że ja sobie tutaj wpiszę komendę echo i widzicie, ona mi odpowiada, ale problem jest taki, że tak nie powinno być, ponieważ VS Code jest w ogóle zamknięty. Ale ja, słuchajcie, wcześniej pisałem już tego bota. Dlatego oznacza to, że gdzieś się tutaj mi ukrył jakiś proces Node.js i on się nie chce zamknąć. Wtedy musimy przejść w menadżer zadań, czyli klikamy w start prawym, menadżer zadań, wtedy się takie okienko otworzy. Z opcji tutaj u góry, z tego menu, wybieramy szczegóły i szukamy Node. Znajdziemy Node, klikamy go, klikamy zakończ zadanie, zakończ proces. Teraz, jak napiszę echo, to widzicie, nie ma. Killnęliśmy naszego bota. I w taki sposób możemy to zrobić, ponieważ to, co się teraz wydarzyło, nie powinno mieć w ogóle miejsca. W ogóle nie powinno nic odpowiadać. Sobie tutaj pozwolę to wszystko tu pousuwać. I uruchomię sobie bota ponownie. Już widzieliście, program był zamknięty, tutaj VS Code był zamknięty, nigdzie nie było otwarte, a gdzieś jednak bot odpowiadał, więc wyglądało tak, jakby działał. No dobrze, a więc sobie teraz zobaczmy, czy teraz polecenie echo działa. I widzimy, polecenie echo nie działa. Widzicie, 3 sekundy minął i aplikacja nie reaguje, więc bardzo dobrze to jest. Ok, ale chciałem Wam pokazać właśnie, że tutaj to echo już jest widoczne, tak jak teraz i możemy sobie tutaj dopisywać opcje jakieś. I w jaki sposób te opcje możemy w ogóle przechwycić? W taki sposób, że stworzymy sobie zmienną o nazwie input. I to input bierzemy sobie z interakcji naszej, czyli interaction, czyli z tego argumentu tutaj. Przechodzimy do options i tutaj jest funkcja getString. Jeżeli, słuchajcie, jest to, wiemy, że nasz argument jest stringiem, widzimy to tutaj, string, mamy wtedy funkcję getString. I w getString podajemy nazwę naszego argumentu i to jest dokładnie ta sama nazwa, którą podaliśmy w setName naszego argumentu, czyli tego input argument. Skopiujmy tą nazwę, wklejmy ją sobie tutaj i następnie możemy sobie, słuchajcie, w konsoli wpisać nasz input, czyli możemy sobie napisać input oraz interaction reply input, czyli odpowiemy sobie na naszą interakcję za pomocą inputa, tak? Czyli w taki oto sposób. I teraz napiszemy sobie /echo i teraz mamy input, napiszemy sobie coś i widzimy, odpowiada nam naszym inputem oraz w konsoli, widzicie w lewym dolnym rogu, mamy input i to jest zawartość naszego inputa. Czyli pierwsze w konsoli wyświetlamy napis po prostu input, przecinek, ten przecinek oddziela kolejne argumenty i automatycznie robi przerwę, też jak tak tutaj widzicie. I następnie wyświetlamy sobie zmienną in. Ale co jeżeli nasze echo nie zostanie żaden argument przekazany? Wtedy widzimy, ładuje tutaj nam komendę i mamy aplikację nie reaguje. I widzimy w konsoli mamy error i co możemy z tym zrobić? Mamy dwie opcje. Jeżeli mamy argumenty, możemy w naszym argumencie ustawić kolejną flagę, czyli w tym wypadku po set description albo po set name, w zasadzie nie ma znaczenia w którym miejscu. Ważne, że po option możemy ustawić .required. W tym wypadku to się nazywa poleceniem set required true. Set required true, jeżeli sobie teraz zapiszemy, to
i będziemy chcieli użyć powiedzmy echo, zobaczymy, że input już nie jest opcjonalny, tak jak to widzieliście, tylko jest wymagane. I teraz nawet nie ma opcji w ogóle wysłania, widzicie, pustego, bo patrzcie, co się dzieje. Cały ekran wibruje i odrzuca nam. Więc teraz to pole jest wymagane. I teraz możemy przekazać input i ono nam tutaj od razu wypluwa to, co wpisaliśmy. Dokładnie to jest celem funkcji echo. Jak sobie więcej napiszemy, to też więcej nam rzeczy wypluje. I w konsoli tak samo. Więc to jest jedna opcja, żeby zrobić właśnie setRequired. Ważne, że jeżeli będziemy mieć więcej argumentów, musimy wtedy te argumenty, które są required, czyli wymagane, podawać jako pierwsze. Nie możemy podać ich jako drugi argument, czyli pierwszy będzie opcjonalny, a drugi będzie required. Bo wtedy Discord zwróci nam w konsoli błąd. Inną opcją jest, że nie chcielibyśmy mieć required, sobie to pozwolę na razie skomentować. Jeżeli nie chcielibyśmy mieć required, wtedy musimy sprawdzić, czy w ogóle te dane tutaj istnieją. W tym celu musimy sobie sprawdzić, jeżeli input nie istnieje, tak? Jeżeli input nie istnieje, wtedy input równa się na przykład, albo wtedy możemy w ogóle zwrócić błąd, czyli return interaction.reply. Możemy nazwać argument input nie został podany. Argument input nie został podany i możemy to albo zrobić w taki sposób, albo za pomocą wiadomości emferycznej. Sobie napiszmy echo teraz. Pyk. Argument input nie został podany i możemy sobie to napisać jako emferal. Jeżeli chcemy zrobić wiadomość emferyczną, to co musimy zrobić? Musimy, słuchajcie, pierw przekazać obiekt zamiast tekstu i nasz obiekt jako pierwszy argument, sobie nie ma znaczenia kolejności, ale po prostu jako argument content, klucz content, przyjmuje naszą wiadomość i następnie mamy to słówko ephemeral, chyba tak to się pisze, ephemeral, jako drugi argument. Z tym, że musimy to usunąć pierwszą tą linijkę, albo skomentować w taki oto sposób. I teraz, jeżeli napiszemy sobie echo bez podania argumentu, to widzimy, mamy wiadomość tylko dla nas, tylko ty widzisz tą wiadomość, argument input nie został podany, tak jak teraz to widzicie. Ogólnie, jeżeli w if mamy tylko jeden element, tak jak teraz, ten się nie liczy, ponieważ jest skomentowany, możemy pominąć nawiasy. W taki oto sposób. Jednakże my sobie w ESLint napisaliśmy, że zawsze chcemy mieć te nawiasy. Dlatego, zawsze nawiasy, jeżeli jakby nasz kod nie mieści się w jednej linijce i wtedy musimy ich użyć. Ale normalnie, jeżeli byśmy te nawiasy usunęli, teraz nie byłoby to błędem. Tak dla informacji. Więc albo możemy w taki sposób zapisać tę wiadomość, albo w taki. To są, słuchajcie, dwie opcje, w jaki sposób możecie wysyłać wiadomości. No dobrze, a więc stwórzmy sobie nasze echo text, żeby był required, więc sobie stwórzmy w naszym argumencie setRequired i to nam wtedy nie będzie potrzebne do sprawdzenia, ponieważ Discord nie pozwoli wysłać wiadomości. Teraz pokażę wam, w jaki sposób ten argument możemy bezpośrednio tutaj podać. Po prostu weźmiemy sobie to, co zwraca nasz return i tutaj wkleimy, czyli pierw usuniemy sobie nasz input argument w taki oto sposób i tutaj musimy przekazać funkcję anonimową, czyli dajemy sobie funkcję. Moglibyśmy nawet sobie tutaj po prostu to w taki oto sposób wkleić i usunąć słówko nazwę tej funkcji. Teraz mamy funkcję anonimową. Jak zobaczycie sobie, wpisując echo, tak samo nasza funkcja działa. Gdzie możemy sobie podać i zwraca nam tekst. Ale jest jeszcze inna metoda, która jeszcze jest szybsza. Zamiast wpisywać funkcji anonimowej, usuwamy sobie słówko function i tutaj mamy nawiasy i po tych nawiasach robimy strzałkę w prawo. Strzałkę robimy w taki sposób, że robimy znak równa się i znak dzióbka w prawo, czyli tak ten znaczek wygląda. Równa się i ten znaczek i usuwamy tą spację pomiędzy i tam się taka fajna strzałeczka robi i mamy taki kodzik. Jeżeli mamy, słuchajcie, w tych nawiasach podany tylko jeden argument, tak jak teraz, czyli nie dwa, jeżeli dwa to musiał być przecinek, że jest tylko jeden podany, tak teraz, to wtedy możemy sobie te nawiasy usunąć w taki oto sposób. Ale widzicie, automatycznie nam Prettier poprawia kod, że zawsze chcemy mieć nawiasy, aczkolwiek też byłoby w porządku, gdyby ich nie było, czyli w taki oto sposób. Dodatkowo, jeżeli mamy, słuchajcie, tutaj ten return i zwracamy od razu to, co tutaj jest podane, wtedy możemy sobie w ogóle pominąć słówko return i tutaj te nawiasy z dzióbkami. Wtedy jest jeszcze szybciej, czyli pomijamy sobie nawiasy z dzióbkami w taki oto sposób i pomijamy słówko return w taki oto sposób. I w taki oto sposób bezpośrednio zwracamy z funkcji option ten tutaj tekst. W taki oto sposób tutaj nasza funkcja anonimowa ma tutaj bezpośrednio, to jest tak zwany callback function, ma tutaj dokładnie, przyjmuje ten tutaj parametr option. Jeden parametr option, możecie go nazwać jak chcecie, jednakże tak jak go tutaj nazwiecie, musicie go tutaj użyć i bezpośrednio go tutaj zwracamy. Więc
to, co przed chwilą napisałem razem z tą funkcją, to jest po prostu szybsza metoda pisania argumentów. Więc ja sobie to tutaj pozwolę usunąć i my będziemy pisać w taki sposób, gdyż to jest, tak mówię wam, szybszy sposób. I jak zobaczycie, funkcja dalej będzie działać dokładnie tak samo. No dobrze. Następnym rzeczą, którą sobie tutaj będziemy chcieli wpisać w naszej funkcji, czy to jest embed, czy nie. W tym wypadku, jako kolejny argument, czyli ten przecinek tutaj nie może być, napisujemy sobie enter, napiszemy sobie .add boolean option, czyli boolean option to jest true albo false. I tak samo przyjmujemy tutaj jeden argument o nazwie option i mamy funkcję ze strzałką. I mamy option set name ephemeral i mamy, słuchajcie, opcję ephemeral i następnie dajemy sobie set description i możemy nazwać embed, albo czy jest embeddem, w taki oto sposób. I teraz jak sobie napiszemy echo, to zobaczymy, że pierwszy argument jest wymagany, którego musimy podać. Jak teraz naciśniemy tab, to możemy wybrać kolejny argument i ten już jest tutaj, mamy napis, czy jest embeddem, czy nie. I możemy wybrać tutaj albo true, albo false, czyli tak, albo nie. Możemy wybrać tak i aktualnie nic się nie dzieje, ale moglibyśmy tą logikę sobie tutaj dodać. A więc w tym celu możemy sobie tutaj stworzyć nową zmienną o nazwie isEmbed równa się interaction.options. Pamiętacie? Teraz musimy pobrać get boolean i nazwa argumentu. Nazwa argumentu to jest tutaj, gdzie mamy set name ephemeral i taki oto sposób możemy sobie pobrać tutaj tą zmienną. I teraz sobie możemy sprawdzić, czy wyświetlić sobie nasz embed, znaczy isEmbed. I sobie zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli sobie ja teraz napiszę polecenie echo, tutaj wpiszemy tekst i nie podamy wartości ephemeral, to w konsoli zobaczymy 0, dlatego że nie wybraliśmy ani true albo false. Ale możemy sobie zrobić też, wybrać sobie, czyli zapiszemy echo, tekst jakiś i ephemeral wybrać, true na przykład i widzimy, mamy teraz true. I co zrobić, jeżeli jest 0? 0 domyślnie jest false, ale jeżeli chcielibyśmy właśnie ustawić tutaj domyślną wartość, wtedy robimy 2 znaki zapytania i ustawiamy wartość domyślną, czyli wartość domyślną może być false. I jeżeli na przykład teraz napiszemy slash echo, tutaj coś wpiszemy i nie podamy ephemeral argumentu, wtedy domyślnie jest false. Jeżeli wpisalibyśmy tutaj wartość true, wtedy i napiszemy echo coś tam, bez podania wartości ephemeral, zobaczymy, że domyślnie jest true, czyli domyślnie jest to, co tutaj jest. Te dwa, słuchajcie, znaki zapytania, co oznaczają? Jest to, słuchajcie, dokładnie to. Nullish, nie wiem, co to za przeczytać, holistic operator, 2 znaki zapytania. One w skrócie zwracają nam, jakby sprawdzają, czy wartość, którą podaliśmy tutaj, jest null albo undefined. Jeżeli jest null albo undefined, wtedy zwracają nam wartość po tych 2 znakach zapytania. Czyli w tym wypadku default string. Czyli widzimy, wartość jest null, wtedy zwracają default string i jak sobie to wyświetlimy w konsoli, zwróci nam default string. Jeżeli mamy tutaj przykład 0, znak zapytania 42, 0 nie jest null ani undefined, wtedy zwróci nam 0. Czyli w innych słowach, jeżeli po prostu wartość jest null albo undefined, zwraca nam to, co jest tutaj, a w przeciwnym wypadku przypisuje nam do zmiennej tą wartość tutaj, czyli w wypadku 0. Jeżeli mielibyśmy coś innego, na przykład mielibyśmy tutaj napisane 15 i napiszemy run, wtedy zwraca nam 15, widzicie? Zwraca nam ta funkcja 15. Jeżeli mielibyśmy tutaj string, na przykład inny tekst, cześć, jestem Merlin, piszemy run, zwraca nam cześć, jestem Merlin, a jeżeli napiszemy 0, wtedy zwraca nam 42, czyli tam to, co nam tutaj napisaliśmy po tych 2 znakach zapytania, może być też to funkcja na przykład, a jeżeli sobie napiszemy undefined, wtedy zwraca nam też 42, a jeżeli cokolwiek innego napiszemy -1, wtedy zwraca nam -1, ponieważ nie jest null ani undefined. Więc link do tej stronki wam zostawiam w opisie, też jest tutaj opcja, akurat na tej stronce nie ma po polsku, ale logika tego jest bardzo, bardzo prosta. Dobrze, a więc w taki sposób możemy sobie zapisywać tutaj wartość, normalnie dajemy false. Nasz embed i moglibyśmy tutaj przypisywać, po prostu wysyłać ten embed, czyli albo reply z embedem, albo nie. Ogólnie jeszcze embedów nie robiliśmy w poradnikach, ale w kolejnych odcinkach przedstawię wam, co to są embedy. Inną opcją, którą moglibyśmy sobie zrobić, to jest pobieranie kanału. Czyli tworzymy sobie add, może jeszcze pokażemy sobie integer, tak samo sobie stwórzmy option, możemy sobie nazwać tutaj option, czyli option.set name. I teraz nazwę wpisujemy na przykład numerek. To jest tak, mówię tylko do testów. Set description. Set description. Moja magiczna liczba. W taki oto sposób. I w taki sam dokładnie sposób możemy sobie ten numerek pobrać. Czyli nazwiemy sobie go numerek. Input numerek, interaction options, get. To jest integer.
numerek i ten numerek sobie możemy tutaj pod spodem wyświetlić w taki oto sposób i zobaczymy sobie teraz, pisząc polecenie echo, że mamy dwa opcjonalne, pierwszy jest wymagany, a numerek przyjmuje liczbę. Jeżeli będziemy chcieli wpisać tekst, widzimy wprowadź prawidłową liczbę całkowitą. Liczba całkowita to nie jest na przykład 1.1 nie jest liczbą całkowitą, ale na przykład już 2 jest. Widzicie? Pyk. I nasz numerek został tutaj wczytany. Dodatkowo, jeżeli mamy argument tekstowy, możemy podać funkcję, możemy sobie dać set min length, na przykład 10 oraz funkcję set max length, na przykład 20, czyli teraz po prostu ten argument będzie musiał mieć minimum 10 znaków i maksymalnie 20. Jest to bardzo fajna opcja do ograniczenia ilości znaków podawanych jako konkretny argument. Dodatkowo mając podaną wartość integer albo number, możemy ustawić maksymalną i minimalną wartość, którą trzeba podać. Czyli na przykład minimalna ilość pieniędzy, którą trzeba podać jest to 10, a maksymalna wartość pieniędzy jest to, słuchajcie, w tym wypadku 100. W taki oto sposób możemy ograniczać od razu podawanie konkretnych wartości do danego argumentu. Inną rzeczą, którą sobie możemy zrobić, to jest add number i nazwiemy sobie ją numerek 2, moja magiczna liczba 2. I tak samo sobie ją pobierzemy. Pyk, numerek 2 i tu sobie damy numerek 2, elegancko. I sobie teraz wyświetlimy, zobaczymy echo, pierwszy jest wymagany. I mamy numerek 2. I teraz numerek 2, jeżeli napiszemy 1 jest w porządku. Wystąpił błąd podczas wykonywania tego polecenia. I dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że mamy tutaj numerek 2 jest of type 10, czyli nie możemy użyć tutaj get integer, tylko get number. W taki sposób możemy sobie poradzić z takimi błędami, czyli echo, input, numerek 2 i nie ma problemu. Czyli na integerze wiemy już, że nie możemy, jeżeli użyjemy get integer, a typem jest number, to zwróci nam błąd. Pamiętajcie, żeby ta funkcja się zgadzała, więc w taki sposób możemy sobie pobierać numerki. Następną rzeczą mamy get user, jeżeli chcielibyśmy mieć jakiegoś użytkownika, więc sobie ja tutaj pozwolę, że trochę to oczyścić, ten kod i sobie tutaj pousuwam trochę tych rzeczy. Te nasze numerki, co nam zostało? Został nam input i został nam numerek. Sobie numerka na razie zostawię jednego. Te embedy sobie usunę, bo nam są już nie będzie potrzebne. W taki oto sposób. Mamy nasz numerek, ale nasz numerek zaraz zamienimy na coś innego. Sobie dajmy add. Teraz zobaczmy, jeżeli chcielibyśmy mieć kanał, czyli channel. I tu sobie dajmy channel, mój kanał. I to jest nasz kanał. I sobie ten channel podajmy tutaj. Get channel. Zduplikujmy sobie nasz input i zobaczmy, jak to wygląda z kanałem. Jeżeli mamy kanał, czyli sobie dajemy echo, input i channel. I teraz możemy, widzicie, wybrać sobie kanał. Mamy kanały tekstowe, kanały głosowe, test albo ogólne. Sobie możemy wybrać byle który kanał i to będzie w porządku. I w kanałach możemy sobie wybrać dodatkowo opcję, czyli dać kropeczkę i mamy, zobaczcie, nowe funkcje, takie jak na przykład add channel types. I teraz możemy sobie tutaj pobrać za pomocą channel type, typ kanału. Channel type, kropka. I na przykład możemy powiedzieć guild group DM, public thread, guild text, czyli kanał guildy tekstowy, kanał guildy voice. Te rzeczy można sobie sprawdzić dokładnie w bibliotece Discord.js, co dokładnie każda robi, ale myślę, że te nazwy są wystarczająco czytelne. Guild text, dajmy sobie. I te channel type musimy sobie wczytać z Discord.js. Dobra, zapiszmy sobie. Teraz zobaczymy, jak napiszemy sobie echo. To channel będziemy mieć tylko kanał tekstowy i w tym wypadku jest to ten kanał tekst. A jeżeli chcemy dodać więcej typów, dajemy przecinek i piszemy sobie channel type .guild voice. Wpisujemy i teraz jak użyjemy polecenia echo, to zobaczymy, że mamy obydwa typy kanałów. W taki sobie sposób po przecinku możemy definiować kolejne elementy. Dobrze, następnie stwórzmy sobie tutaj add i możemy sobie stworzyć user option. Set name description to będzie user, nazwiemy sobie tutaj użytkownik. Skasujemy sobie to i teraz możemy sobie ustawić, słuchajcie, co naszym użytkowniku. W zasadzie nic więcej nie możemy sobie w użytkowniku ustawić. I teraz jak sobie zobaczymy, to naszym argumentem mamy echo, mamy input i możemy użytkownika sobie wybrać i użytkownik to jest misio. Pyk. Co warto powiedzieć, możemy sobie też pobrać ID użytkownika, na przykład użytkownika misio. Damy sobie copy ID. I wpisując polecenie echo, bierzemy sobie user i możemy podać jego identyfikator i to też będzie w porządku, czyli w tym wypadku jego ID. Inną opcją, którą możemy sobie dodać, którą jeszcze nam została, słuchajcie, to jest channel types. Nie, to nie jest to. User mamy już, mamy stringa,
mamy rolę, add role options i to jest option, strzałeczka i teraz option.set name, role.set description, i tutaj żadnych innych funkcji, które nam tutaj, znaczy oprócz set required nie za bardzo mamy. Dobrze, więc sobie to zapiszmy i zobaczmy, jak wygląda tutaj nasza komenda echo teraz. Podajemy input, możemy wybrać sobie rolę i rolę tutaj mamy everyone i misio, ponieważ na tym serwerze nie ma żadnych innych ról, ale gdyby były, to byśmy mogli je tutaj podać. I tak samo możemy podać też ID roli, jeżeli takie znamy. I ostatnią opcją, którą mamy, jest to add mentionable. Tylko nie mogę tego tutaj dać, bo jest przycinek, pamiętajmy. To sobie zamienimy na rol na add mentionable option set name mention set description, to sobie możemy takie zostawić, kropka. I co my mamy tutaj za funkcję? Tak samo, standardowo mamy funkcję required, mamy funkcję toJSON, gdybyśmy chcieli mieć JSON, ale tego nie używamy tutaj, ale możemy sobie to w taki oto sposób zostawić i zobaczmy, jak będzie wyglądało nasze mention, czyli echo, input i zobaczmy sobie mention możemy sobie albo rolę mieć, albo możemy mieć osobę, tak teraz widzicie. I mention akurat tutaj nie mamy, musielibyśmy sobie go pobrać tutaj w argumentach. No dobrze, a więc w taki oto sposób możemy sobie pobierać różne tutaj argumenty, dodawać. Co ciekawe, ja sobie tutaj pozwolę usunąć te argumenty, gdyż z nich nie będziemy na razie korzystać. I zostawimy sobie tylko nasz input. Dodatkowo, słuchajcie, do naszej komendy możemy sobie dodać flagę, taką jak na przykład set NSFW, czyli to jest generalnie content dla dorosłych, tak sobie możemy to wyobrazić. Jeżeli ustawimy w naszym bocie jakąkolwiek komendę, która jest typu NSFW, to na liście komend na Discordzie nie będziemy, na liście aplikacji na Discordzie nie będziemy mogli dodać tego bota, tam w ogóle nie będzie na tej liście mógł być wyświetlany. O czym konkretnie mówię, że sobie klikniemy prawem na nasz serwer i klikniemy sobie ustawienia serwera, tutaj mamy aplikacje, katalog aplikacji, to na tej liście wasz bot nie będzie mógł się pojawić, jeżeli jakakolwiek komenda będzie właśnie plus 18. Więc to warto mieć na uwadze, tworząc swojego bota. I dodatkowo ta wtedy komenda przyjmuje wartość true albo false, czyli set NSFW true i wtedy będzie ta komenda NSFW, to chyba znaczy not safe for work, czyli niebezpieczne dla pracy, prawda? Nie chcielibyśmy w pracy takiego czegoś widzieć u pracownika, więc tak, to można mieć na uwadze. Dobrze, inną rzeczą, którą sobie omówimy, jest to opcja wyboru, czyli tak zwane choices. Jak coś takiego zrobić? W tym wypadku zrobimy sobie to na innej komendzie. Stworzymy sobie nową komendę typu memy, można tak to powiedzieć, memy. W tym celu zduplikujemy sobie komendę echo, czyli duplicate i nazwiemy ją sobie meme, czyli mem. I nasza komenda będzie miała nazwę mem i będzie tutaj wyświetla mem. Oczywiście, co warto powiedzieć, ja nie będę robił całej komendy teraz, tylko chcę wam pokazać koncept pewien. I musimy sobie naszą komendę załadować z folderu utils. Normalnie mielibyśmy tę komendę w folderze fun, czyli tam, gdzie są fajne zabawa po prostu. I co? I mamy tutaj nasze string options. I co sobie, słuchajcie, dorobimy? Więc tak samo będziemy mieć input, ale ten input sobie nazwiemy jako search, czyli wyszukiwanie. Chcemy sobie wyszukiwanie. Damy sobie, że jest required. I tak samo będziemy sobie musieli zmienić tutaj najlepiej nazwę z input na search. Tutaj get string search. Input też sobie zmienimy na search i odpowiadamy za pomocą search. Nie do końca odpowiemy sobie za pomocą oto twój mem, oto twój mem. I tam mem będzie x po prostu. I co? I channel nam też nie będzie potrzebny. I będziemy sobie chcieli stworzyć filtr. W tym wypadku filtr, z którego będziemy mogli wybrać konkretne wartości. Czyli chcielibyśmy, aby na Discordzie po prostu wyświetlała się lista elementów do wyboru. Czyli nie, że możemy wpisywać tekst, ale tylko i wyłącznie konkretne elementy. Więc stwórzmy sobie teraz nowy argument o nazwie add string option. Tak samo option tutaj przekazujemy, które zwraca nam option.set name. I ta nazwa naszego elementu będzie nazwać filter. Filter. Następnie set description, meme filter. I teraz mamy, słuchajcie, opcję, że to będzie set required. Możemy dać required, ale nie musimy dawać required, ale damy sobie set required, czyli że będzie wymagane podanie filtru. Zapiszmy sobie to, żeby nam dało tak fajnie do nowych linijek. I dajemy sobie add choices. Add choices, słuchajcie, to jest, tutaj będziemy teraz podawać po prostu po przecinku listę elementów,
czyli w tym wypadku tych filtrów, które będą do wyboru. I w jaki sobie sposób to robimy? Podajemy pierwszy element i pierwszy element będzie miał nazwę oraz wartość. Value. Jak możemy sobie wyobrazić, czym jest nazwa i czym jest wartość? Nazwa jest tym, co zobaczy użytkownik na liście na Discordzie, a wartość to jest to, co my dostaniemy do naszej funkcji execute, jako po prostu to, co wybrał nasz użytkownik. Czyli możemy mieć wideo i wartość wideo. Wideo w taki oto sposób. Tutaj sobie musimy tylko zmienić tutaj nazwę na filter i sobie możemy tutaj, wiecie co, w ogóle wyświetlić te wartości. W taki oto sposób. Sobie tutaj zmodyfikujemy troszeczkę naszą funkcję. Oto twój mem i sobie podamy tutaj te wartości. O tak. I nazwiemy sobie je tutaj name oraz value. W sumie nie będziemy mieć dostępu na razie do name. Sobie zostawmy to tak. I nasz filter. Musimy sobie wczytać nasz filter. To będzie nasz filter. I nasz filter pobieramy tutaj dokładnie taka sama. Nazwa filter do getString. Filter. Dlaczego getString? Ponieważ mamy tutaj, słuchajcie, string. Add string option. OK. A więc mamy filter. Nie musimy sprawdzać, czy istnieje, ponieważ mamy set required true. Tak samo w tym wypadku, jeżeli chodzi o search. Mamy set required true. I możemy sobie nasz filter tutaj wyświetlić. W taki oto sposób zapiszemy sobie i wideo, jak i to wideo powinniśmy mieć dostępne tutaj. Echo. Input podajemy byle co i jako kolejny argument. Przepraszam, to już nie jest echo. Meme, mamy search, na przykład śmieszne memy i filter mamy wideo. Jak sobie teraz to wideo wybierzemy, to zwraca nam wideo. A więc ta wartość, którą tutaj widzicie filter na tej liście, to wideo, to jest wartość w name, czyli to tutaj podajemy name. Value to jest wartość ta, którą wybierzemy, czyli jeżeli wybierzemy to wideo, naciśniemy na to wideo, to ta wartość value zostanie nam zwrócona do tej funkcji. W tym wypadku obydwie są takie same, więc obydwie są też takie same tutaj. Ale co moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy po prostu sobie stworzyć filtr podłoga wideo w taki oto sposób. I teraz, jeżeli wybierzemy sobie nawet z naszej listy to wideo, to zobaczycie... Polce jest nieaktualne. Filtr. Jeżeli sobie teraz wybierzemy to wideo, to zobaczycie, że zwróci nam filter video, czyli zwróci nam tą wartość w value. Czyli tak jeszcze raz powiem, name to jest to, co widzimy na liście na Discordzie, a value to jest ta wartość, którą my dostaniemy do funkcji execute, jak naciśniemy na to wideo. Dokładnie tak sobie to możemy wyobrazić. No i oczywiście tych elementów tutaj możemy więcej mieć, czyli po przecinku sobie możemy dodać ich więcej, w taki oto sposób. W tym wypadku ja mam 4 i sobie damy na przykład gify, filter gif, potem na przykład sobie damy obrazki, filter images, czy image i teksty, filter text. Jak sobie to zapiszemy, to zobaczymy sobie teraz mem. Wyszukujemy na przykład memy koty i filtr sobie wybieramy, który chcemy mieć. Na przykład chcemy mieć gify, to będą animowane, może być video, może mieć obrazki albo po prostu tekstowe. Sobie wybieramy na przykład obrazki, klik i widzicie filter image. I wtedy moglibyśmy wykonać zapytanie do jakiegoś serwisu z memami i wiesz co, dajcie mi takiego mema i wyświetlić go na Discordzie. Więc choices, czyli tak w wypadku właśnie te wybory są bardzo, bardzo fajne. Co więcej wam mogę powiedzieć, jeżeli macie tą listę tych wyborów większą niż 25 elementów, to lepiej mieć po prostu skorzystać z opcji autocomplete. Ale opcję autocomplete przedstawię wam w kolejnym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, był trochę dłuższy. Ja jestem Merlin, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję, zapraszam was na inne kanały. Koniecznie słuchajcie, dajcie suba z dzwoneczkiem, bo to bardzo motywuje. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!